Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na środową aktualizację procesów na przestrzeni. I dzisiaj do Was przychodzę z takim aktualnie trwającym procesem, który właśnie już trwa w sumie od jakiegoś czasu, ale on coraz mocniej jest odczuwalny na przestrzeni i coraz mocniej możemy sobie zadawać te pytania. Zaufanie. Zaufanie do przestrzeni. Czymże jest i właściwie jak to się objawia i dlaczego to jest takie ważne. Dlatego, że zaufanie do przestrzeni, wydawałoby się, że każdy z nas ufa tej przestrzeni w jakimś stopniu. Okazuje się, że w praktyce nie. Mamy zaufanie do siebie w jakimś stopniu. Mniej więcej potrafimy ocenić, na co nas stać, myślimy, że dajemy sobie radę. Myślimy, że mamy wpływ na swoje życie w jakimś stopniu. A tu się nie okazuje, że mamy mieć tylko w jakim stopniu, tylko mamy mieć to takie głębokie, takie pełne przekonanie. I do zaufania, ulubioną przyjaciółką zaufania jest odwaga. I właśnie ta odwaga i to zaufanie będzie w tej chwili bardzo ważne i to, co tak naprawdę z czym się mierzymy, to jest właśnie to. Tak jak pamiętacie, mówiłam Wam na prognozie na 2024 rok, że to jest rok sądu ostatecznego, rok prawdy. Rok prawdy, żeby stanąć w swojej prawdzie, żeby ludzkość stanęła w prawdzie, żebyśmy się dowiedzieli, o co chodzi. Ale tak jak już od wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, mówię Wam, że prawda to nie jest prawda jedna, święta prawda, racja, tylko to jest działanie w zgodzie ze sobą, w jak najgłębszych swoich pokładach jest ta zgoda. Czyli to, co Wam powiedziałam na początku tego roku, że będzie ten rok dotyczył tego przekształcenia świata zewnętrznego na tyle, żeby on był jak najbardziej zbliżony do tego świata wewnętrznego naszego. Czyli już tak jak cały zeszły rok był rokiem takiej trochę Alicji w Krainie Czarów, trochę takiej iluzji, takiego bardziej nadziei na coś, że coś będzie, że na zasadzie co może by pójść źle, tak ten rok właśnie pokazuje u niektórych z przytupem, na czym polega co tak naprawdę chcesz i dlaczego to, czego chcesz, to, czego chciałeś, czy chciałaś w zeszłym roku, gdzie są te przeszkody, żeby to osiągnąć, że to nie chodzi o to, żeby coś z zewnątrz coś Ci dawało, tylko to masz sobie sam dać. I o tym są teraz te procesy. I zaufanie do przestrzeni. Przestrzeń wie, co robi. Inaczej, innymi słowy, my wiemy, co robimy. I jeżeli jest sytuacja w naszym życiu, która może być jakaś taka trudna, a wiem, że dużo osób w tej chwili w trudnych sytuacjach się znajduje, znam to z autopsji, więc jak gdyby ten moment, w którym nie wiesz, co masz zrobić, tu chodzi o to, że puść, poczekaj, na pewno to jest jakby to odrzucanie tych sytuacji zewnętrznych, że ja nie chcę, że to jest nie moja wina, że to jest nieprawda, że to się wydarzyło, że coś się wydarzyło, że nie chcę w tym brać udziału, że to inni robią mi krzywdę. Tu właśnie chodzi o to, że skoro jesteś w tej sytuacji, ona się wydarzyła, to znaczy, że ona jak najbardziej Ciebie dotyczy i ona jest o Tobie. I wyciągnij z tej sytuacji jak najwięcej możliwych wniosków, co też przyspieszy proces. Pamiętajmy oczywiście, że nasze struktury mają ograniczenia, więc te procesy potrzebują najzwyczajniej w świecie czasu, dlatego też dajemy sobie ten czas. Pamiętajcie, że to jest minimum 3 dni. Dobra, więc tak, zaufanie do przestrzeni czymże jest i odwaga. I tutaj będę, o dziwo, łączyła te treści zupełnie z innym tematem, którego się prawdopodobnie nie spodziewacie. Natomiast uwaga, temat zaufania z przestrzenią, zaufania do przestrzeni, czyli co to znaczy w praktyce? To jest tak, radzę sobie z każdą sytuacją, prędzej czy później pozwalam sobie na przepływ emocji, przepływ myśli, być w jakiejś sytuacji, trwać w tej sytuacji i pozwalam na to, żeby to przepłynęło dalej, doprowadzając mnie do jakichś wniosków, które pewnie mnie wyprowadzą z każdego problemu, niezależnie czy to jest problem związany z pracą, z decyzją, jakąkolwiek decyzją, problem zdrowotny, problem w relacji, problem z pieniędzmi, decyzje. Tam, gdzie są do podjęcia decyzje i my jesteśmy tymi decyzjami sfrustrowani, to one nas frustrują. Lub jeżeli ktoś nas stawia w sytuacji, z której nagle my musimy sobie w tej sytuacji poradzić, bo ktoś w nas w tej sytuacji postawił. No więc w związku z tym to już są na twardo warunki postawione, czyli jest tak, i to są fakty i trzeba sobie z tym gdzieś tam poradzić. No więc jakby do wszystkich tych procesów jest potrzebny czas i właśnie zaufanie do przestrzeni z tą odwagą, czyli z odwagą się przyglądamy sobie i swojej przyszłości. I
Nawet nie chodzi o poczucie wiary w to, że ten proces jest dobry dla mnie, tylko tu chodzi o takie absolutne przekonanie, że skoro on się dzieje, to tak musiał się wydarzyć, żeby właśnie odpalić ileś tych procesów, które w innych warunkach po prostu nie miałyby możliwości się wydarzenia. Ponieważ każda sytuacja, ta, która jakby najwięcej w nas wzbudza tego wszystkiego, tych procesów, tej ewolucji, tych algorytmów zaczynamy coraz więcej wytwarzać. Zaczynamy sobie odpowiadać na pytania, których byśmy nawet wcześniej nie zadali. Te sytuacje, one są tak stworzone przez przestrzeń, że one są dosłownie wyjęte z czystej manifestacji nieciągłości, czyli dzieje się to, czego teoretycznie najbardziej byśmy nie chcieli. I właśnie to dosłownie zdefiniowane jest to, czego byśmy się najbardziej obawiali, czego byśmy najbardziej nie chcieli, to się zadziewa. W związku z tym my jesteśmy w tej sytuacji i się nagle okazuje, że się okazało, że można to przeżyć. To można przeżyć, to się dzieje, okej, ale dalej się żyje. Niby to są banały, które Wam mówię, ale w kontekście zaufania do przestrzeni to jest bardzo ważne, bo teraz Wam powiem coś bardzo ciekawego, skąd wynika brak zaufania do przestrzeni i dlaczego w ogóle ludzkość w pewnym sensie jest taka wystraszona. Może się to wydawać oczywiste, ale ja Wam dzisiaj ten temat przedstawię trochę z innej perspektywy. Uwaga, technologia. Słuchajcie, technologia, ale nawet mi nie chodzi o taką technologię w stylu samochód, pralka i tak dalej, aczkolwiek te wszystkie technologie, których używamy na co dzień, z którymi żyjemy, które nam pomagają, one mają jedno kluczowe zadanie. Uwalniają nam czas. Ponieważ kiedyś kobiety szły nad rzekę, prały sobie pościele, jakieś tam różne płótna, 4 godziny moczyły rączki w zimnej wodzie, potem wieszały to z całym ceremoniałem, także pranie to był cały dzień. Dzisiaj wrzucamy do pralki, naciskamy guziczek, sprawa się załatwia sama. Jedynie to trzeba tam ewentualnie powiesić lub nawet już też nie. Są suszarki, sprawa załatwiona. Wyciągamy czyste, świeże, pachnące, nawet czasami wyprasowane ciuchy. No, a kiedyś tak nie było. To jest jedna z idei technologii to jest przyspieszenie, czyli cały czas technologia powoduje u nas przyspieszenie, co jest fajne, bo dzięki temu my mamy przestrzeń i czas, na przykład na oglądanie rajskie na YouTubie lub czytanie książki lub spacer lub kontemplację, tylko że my często tego wcale tak w ten sposób nie wykorzystujemy, ale to już mniejsza z tym, bardziej mi chodzi o komunikację. Ten ogromny przepływ informacji, który jest w tej chwili, z jednej strony nas zalewa, powoduje różne zgrzyty, ale z drugiej strony my sami korzystamy z tej komunikacji. Więc brak komunikacji kiedyś, w dawnych czasach, był czymś bardzo dobrym, dlatego że się robiła przestrzeń na proces. Czyli kiedyś, w latach nawet 70., kiedy nie było telefonów komórkowych, kiedy ktoś wychodził, tak naprawdę nie było wiadomo, gdzie jest, co robi, kiedy wróci, czy wróci. Nawet jeżeli to dotyczyło dzieci, tak samo było. I dzisiaj mamy ciągły dostęp do tej technologii, począwszy od ciągłego kontaktu, kończywszy na wręcz lokalizacji, więc jest ta inwigilacja na takim poziomie, że my możemy wiedzieć, kto gdzie co robi, z kim jest i tak dalej. Natomiast i szybkie te procesy, chcemy szybkich odpowiedzi, chcemy natychmiastowego bycia w następnym etapie, a właśnie nie. Właśnie to, że ta komunikacja jest taka, nie pozwalamy sobie przeżyć procesów, dojść do wniosków, jesteśmy rozmiękczeni, wystraszeni, boimy się wszystkiego, nie pozwalamy sobie procesów robić. To jest to, czyli ta powierzchowność w nas i ta tendencja do powracania do drugiego poziomu, ta tendencja do cofania się do tej strefy komfortu, ona jest w nas tak głęboka i tak silna, dlatego że jesteśmy dużo bardziej wystraszeni niż byliśmy na przykład 100 lat temu, 200 lat temu. Ludzie w tamtych czasach zmagali się z dużo większymi problemami dnia codziennego niż my dziś. Oczywiście, że było też więcej zagrożeń, tym bardziej byli bardziej odważni, byli bardziej zdecydowani. Dzisiejsze czasy, dzisiejsza technologia, która właśnie dzięki erze wodnika, o której będę prowadziła, przy okazji Wam przypomnę, że od poniedziałku zaczynają się warsztaty online na temat tej astrologii, którą mam zamiar sprowadzić do Torusa i może wzbogacić ją o Torus. No zobaczymy, jak mi to pójdzie, bo jest to temat ogromny, ale już ciekawych odkryć. Myślę, że w całej wibracji wodnikowej, w której właśnie rozpoczęłam ten proces badania astrologii, to jest bardzo mocno na temat. Dlaczego akurat w tym roku, dlaczego ten wodnik i dlaczego ja, ascendentalna wodniczka,
wzięłam się za to. Natomiast wracając do tej technologii, to jest kluczowa informacja dla Was, że jeżeli jesteście w sytuacji, kiedy zaczyna Wasz umysł produkować jakieś dziwne pomysły ze względu na to, że nie ma aktualnie w tym momencie jakiegoś kontaktu z kimś, z czymś, odpowiedzi, maila, czekacie na coś, nie ma i właśnie o to chodzi. I to jest to zaufanie do przestrzeni. Puść to, pozwól, żeby ta przestrzeń przepracowała to przez siebie. Zostaw. Ty sobie pozwól na przeżycie tego procesu. To jest to zaufanie, ponieważ tam są wnioski, których w życiu się do nich nie dokopiesz, jeżeli nie będzie takiej naturalnej prędkości, naturalnego tempa w tych procesach. A my sobie nie dajemy tej naturalnej prędkości, bo my sobie wymyślamy bardzo szybką prędkość. Jest jeszcze druga strona medalu. Druga strona medalu jest tak, że część z nas jest przerażona tą prędkością i oni się boją wyjść w tą prędkość. Więc wolą siedzieć z tyłu, gdzieś w jakimś kąciku i się nie wychylać, bo tak jakby czekali na włączenie się do ruchu ulicznego z jakiejś bocznej trasy. I czekają i widzą, że samochody, bardzo ich dużo, szybko jeżdżą, nie mają w sobie tyle odwagi, żeby nacisnąć ten pedał gazu i tak wjechać w to. Nie mają tej odwagi. W związku z tym też nie dzieje się to. Dobrze, słuchajcie, więc to jest na pewno coś, co bardzo bym chciała, żebyście przepracowali, żebyście sobie przemyśleli, zobaczyli, jak wyglądają te procesy Wasze, u Was. Napiszcie w komentarzach, czy gdzieś tam zauważyliście, że rzeczywiście wpływ takiej zwykłej technologii opartej tylko na czystej komunikacji może robić Wam właśnie taką, rzadko kiedy kogoś stać na taką ciszę. I jeżeli się jest aktywnie zawodowo, jeżeli się jest w ogóle aktywnym człowiekiem, to się chce szybko, nie ma czasu, nie ma tutaj żadnego czekania, lecimy. I właśnie to lecimy powoduje w nas naturalny sposób wytwarzanie sobie tej powierzchowności, przez którą mnóstwo procesów jest tylko głaskane i tak naprawdę nie wiemy, dlaczego w naszym życiu się nic nie chce pchnąć dalej, a to dlatego, że przestrzeń czeka na to, aż Ty będziesz miał głębiej, czy będziesz miała głębsze wnioski, refleksje i procesy. Więc na to należy zwrócić uwagę. Naprawdę jest tam głębia w tym, tylko trzeba czasami po prostu wyłączajcie ten telefon, ale to nawet nie chodzi, że Wy wyłączacie, inni Was szukają. Przekazujcie sobie tą informację, że spokojnie z tym telefonem. Nie wszyscy muszą, dokładnie w tym samym momencie wiedzieć, co się w Tobie i w Twoim życiu dzieje. Dobra, ani Ty nie musisz wiedzieć o innych. Możesz przeżyć. Słuchajcie, dobra, lecimy dalej. Jest jeszcze coś, co pamiętacie, w sobotę zaproponowałam Wam, ja to nikomu już nic nie będę kazać, w każdym razie zaproponowałam Wam medytację związaną z takim poczuciem uspójnienia, takiego zrozumienia, powiedzmy, ludzkości jako takiej, czyli poczucie tego, że jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni w pewnym sensie. Jakby na to nie patrzeć, każdy z nas jedzie na tym samym wózku, czyli wszyscy jesteśmy tu i teraz, w tej czasoprzestrzeni. A to, co my sobie wymyślamy, że jesteśmy rozdzieleni, odłączeni i tak dalej, to są tam mało istotne tematy. Natomiast generalnie, jako cywilizacja, która dąży do uspójnienia, musimy poczuć taką jedność, nie jednolitość, jedność. Właśnie o to chodzi, że to są te różnice, które w tej chwili będziemy obserwować, odkrywać i w nie iść dalej. Teraz tak. Do tego procesu, jeszcze przy tym zaufaniu, przy tym wszystkich innych treściach, które się w tej chwili odbywają, a to zaufanie, to z Wami już będę Wam przypominać cały rok o zaufaniu, że pamiętajcie, że musimy sobie i przestrzeni ufać. Nie innym ludziom, bo to już jest naiwność, moja ulubiona treść, naiwność, zaufanie przestrzeni. Czyli przestrzeń będzie odpowiadać mi wtedy w taki sposób, w jaki ja tego potrzebuję. A jeżeli ja ingeruję poprzez technologię, to wtedy nie ma tego procesu takiego, o który chodzi i ten proces się nie zadziewa. Dobra. Słuchajcie, postarajcie się robić analizy ludziom dookoła, tak jak ja pracuję, tylko trochę inaczej. Czyli jeżeli macie refleksję, że ktoś Was nie lubi, czy ktoś, nie wiem, koleżanka w pracy Was obgaduje, nie wiecie, jakie poglądy może mieć Was szef, albo ktokolwiek w otoczeniu,
spójrzcie, wyjdźcie z tego, czyli wyjdźcie z własnej roli. My tu mamy każdą rolę, każdy z nas sam siebie obsadza w jakiejś roli. I teraz właśnie chodzi o to, że my z tych ról mamy wyjść. Wyjść i zobaczyć, w jakim spektaklu, czy w jakiej sztuce gramy i kogo. I zobaczyć, jakie role grają też inni ludzie. Może to tak brzmi dosyć szekspirowsko, ale chodzi mi o takie spojrzenie na świat innym sposobem myślenia niż tylko Twój. Czyli zwróć uwagę na to, że druga osoba, tobie się tylko wydaje, że Ty wiesz, co ta osoba myśli, robi, co nawet inaczej możesz rozumieć to, co ona mówi, ponieważ z automatu oceniamy innych swoją miarą. I nam się wydaje, że jeżeli ktoś coś mówi, to takie jest, bo Ty tak byś zrobił, czy zrobiła. Okazuje się, że nie. W związku z tym dochodzi do różnych takich, w każdym razie bardzo prosto jest kogoś ocenić, odciąć w związku z tym i stwierdzić, to jest takie smakowakie, więc ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. I tak sobie obcinamy okazje, ludzi, możliwości, różne bodźce nowe, propozycje z przestrzeni. Obcinamy, bo od razu oceniamy to bardzo mocno pochopnie, określamy z góry na dół tego i już. Natomiast w momencie, kiedy zaczniecie na przykład obserwować taką sytuację, jaki ta sytuacja ma tendencje, jakie ma potencjały, w pewnym sensie wychodzimy z siebie, staniemy obok i zaczynamy patrzeć jak najbardziej obiektywnie na daną sytuację, nawet poza faktami. Fakty sobie mogą być, okej, ale wychodzicie jeszcze dalej, czyli fakty są objawem danego sposobu myślenia. No i teraz ten sposób myślenia oceniamy sobie po swojemu, że to i tamto, a teraz spróbować wyjść ponad to, czyli jeszcze wyżej. I wtedy rozumiemy dużo szerszą perspektywę, patrzymy się na daną sytuację z dużo szerszego obiektywu. I wtedy rozumiemy właśnie, to jest ten proces uspójniania, czyli tej ludzkości, bo teraz się zaczyna mocno to, takie uspójnianie u tych takich, każdy ma żyć w swojej prawdzie, w związku z tym też zmieni miejsce. Zmienimy miejsce na strefie nulifikacji. Już się ten proces zaczął, zmiany miejsca na strefie nulifikacji, czyli ludzie do tej pory do nas podpięci mogą znikać i my możemy też, i inni się mogą pojawiać i też my możemy zmieniać miejsce, czyli się zaczyna wszystko przesterowywać, ponieważ zmieniamy pozycję ze względu na ten proces uspójniania, czyli to jest ze mną spójne, to już nie jest ze mną spójne, więc od tego, co nie jest ze mną spójne, to już odchodzę i idę w stronę uspójnienia, czyli już wiem, tylko to musisz mieć w środku najpierw zrobiony ten proces poprzez naukę czy odczuwanie zaufania do przestrzeni. Najpierw robimy proces zaufania do przestrzeni, pozwalamy sobie być sobą, przestajemy wisieć na tych wszystkich urządzeniach i zaczynamy akceptować czas, przepływ czasu, zaczynamy wyczuwać naturalne tempo pracy swojej istoty i do tego dopasowujemy resztę i pozwalamy sobie na bycie sobą, po prostu, dlatego że to wtedy powoduje ten wpływ na rzeczywistość. I wtedy możemy, jak już to mamy zrobione, to wtedy możemy się zacząć uspójniać z resztą, czyli zacząć postrzegać rzeczywistość oczami, nie wiem, 8 miliardów ludzi. I wtedy zacznie ten proces się zadziewać, uspójniać i budować. Więc postaramy się myśleć inaczej, postaramy się szerszej perspektywy, ale to zaufanie do siebie, do przestrzeni jest bardzo ważne i bardzo istotne i mam nadzieję, że nie było to dosyć zawiłe, ani z kolei z drugiej strony płytkie i to zrozumieliście, bo nie chciałam, żeby to brzmiało płytko, bo to jest naprawdę dosyć głębokie i to wejście w tą prawdę na swój temat właśnie poprzez to zaufanie, a nie przez tą powierzchowność, przez to przelatywanie tych procesów. Tak, wiem jaka jestem, wszystko wiem. No właśnie niekoniecznie wszystko wiesz, dlatego że nie masz dostępu. Ty wiesz teoretycznie, ale w praktyce nie masz do tego dostępu. Jesteśmy w sytuacjach, w których byśmy nie chcieli być. W jakichś starych sytuacjach, w jakichś nieaktualnych już sytuacjach. One są już, minęło, to trzeba zostawić, trzeba pójść dalej, coś tam zrobić. A my sobie na to nie pozwalamy, bo przecież to wciąż działa. I czasami się mówi, że nowe jest wrogiem dobrego, a ja jestem zdania, że nowe, szczególnie teraz wodnik wprowadza i on mówi, to nowe będzie weryfikowało to, co było dobre lub to, co jest stare, niekoniecznie już jest dobre. To kiedyś było dobre, dzisiaj już niekoniecznie jest. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, piszcie do mnie maile i jeżeli się chcecie zapisać na warsztaty o astrologii nowej,
I cóż, i napiszcie, jak tam u Was z tym zaufaniem i na ile się ze mną zgadzacie, że technologia gdzieś tutaj nie do końca działa fajnie. Na tyle, że nie pozwala nam właśnie się rozwinąć, bo ona cały czas nas zagaduje, cały czas tworzy nam potencjał na wychodzenie do tego wszystkiego, cały czas tworzy możliwości, które wcale nie są dla nas dobre. Albo przynajmniej są, tylko że trzeba najpierw mieć poukładany środek, żeby się tak nie zagadać tą technologią, żeby jednak zrobić sobie pustelnię. Trzymajcie się, pa.